Dzień dobry, z tej strony Iwona Sikora. Witam Was na kolejnych zajęciach. Tematem dzisiejszego spotkania są asany stojące oraz aktywizacja kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, czyli będzie sporo skłonów do przodu i wygięć do tyłu. Przygotujcie sobie do dzisiejszej praktyki krzesło, wałek do jogi, klocek do jogi, pasek oraz koc. Zaczynamy. Dobieramy krzesło. I dzisiejszą lekcję zaczniemy właśnie na krześle. Ustawiamy sobie krzesło przodem do mnie. Usiądźcie na jego krawędzi, wysuńcie jeden, drugi pośladek. Rozstawcie stopy na szerokość bioder. I usiądźcie w taki sposób, żeby Wasze stopy mogły odpychać się od podłogi i jednocześnie wygodnie osadzić się w ziemi. Czyli stopy są pod kolanami. Też ręce połóżcie wygodnie na udach, tak żeby nie zamykała się klatka piersiowa. Lekko rozszerzcie ramiona i usiądźcie na środkowej części guzów kulszowych. Gdy przechylę miednicę do tyłu, to siadam wtedy na tylnej części guzów kulszowych. Gdy wychylę się tutaj do przodu tułowiem, to siedzę na przedniej części guzów kulszowych. I teraz znajdź środek. Ani nie zapadaj się w plecach, w kręgosłupie, ani za bardzo nie wyginaj się, nie wychylaj do przodu. Znajdź środeczek. I jak znajdziesz ten środek, wydłuż kręgosłup, rozszerz ramiona i czubkiem głowy podeprzyj dosłownie sufit. Ręce rozluźnione na udach i na chwilę zamknij oczy. Zrób głębszy wdech i zrób wydech. I zobacz, jak dzisiaj się czujesz. Spróbuj to poczuć. Jak dzisiaj czujesz swoje ciało? Czy czuję, jak ono siedzi na tym krześle? Czy czuję stopy, nogi, miednicę? Jak czuję dzisiaj kręgosłup? Cały tułów, ręce, głowę. I wyobraź sobie, że w przestrzeni Twojej głowy, we wnętrzu czaszki jest takie piękne jezioro z taką spokojną taflą wody. I wyobraź sobie to jezioro, wyobraź kolor tej wody, zapach i zwróć uwagę na spokój. Ta woda w taki bardzo spokojny sposób sobie faluje. Ona jest ruchoma, ale tafla tej wody wygląda jak nieruchoma, ale wewnątrz taki delikatny ruch tej wody jest. I możesz teraz nasycać się kolorem, zapachem tej wody. I pozwól, żeby ta spokojna teraz woda z tego jeziora zaczęła spływać tak jak wodospad w dół do klatki piersiowej. I w przestrzeni klatki piersiowej tworzy się drugie jezioro. I zobacz, jak tworzą się takie koła. Jak ta woda wpada i te koła rozszerzają się w dal, w dal, w dal, w taki bezkres. I im dalej jest fala od tej wpadającej wody, tym jest spokojniejsza. I zobacz, jak na horyzoncie daleko te fale, one się zupełnie spłaszczają i woda robi się płaska, jak lustro. I zwróć uwagę na to, że woda może być wzburzona, tam gdzie wpada woda, do tego drugiego jeziora w klatce piersiowej i może być bardzo spokojna. I to jest ok. Dobrze, zrób głębszy wdech
Wydech i z kolejnym wydechem otwórz oczy. Przechodzimy do części praktycznej naszych zajęć. Wstajemy z krzesła. Ustawcie krzesło siedziskiem do siebie. Krzesło może być po waszej lewej stronie maty. Stajemy sobie przodem do krzesełka i rozstawiamy stopy na szerokość maty. Stańcie w takiej odległości od krzesła, żebyście mogli wyprostować ręce, szczególnie łokcie. Palce stóp kierujemy lekko do środka pięty na zewnątrz, prostujemy kolano i robimy skłon do przodu. Obejmuję rękoma poręcz krzesła, prostuję kolana, podciągam rzepki, aktywuję 3 punkty w stopach, nasadę dużego palca, małego palca i środek pięty i pośladkami pracuję w tył. I trwając w tej pozycji, w uttanasanie, czubkiem głowy pracuj do przodu, a miednicą pracuj w tył. Z każdym wydechem możesz jeszcze bardziej wydłużyć kręgosłup. I teraz zginamy raz prawe, raz lewe kolano. Możecie leciutko skręcić stopy na zewnątrz, palce stóp na zewnątrz i zginamy raz prawą, raz lewą nogę i jednocześnie wysuwamy pośladki mocno w tył. Jeszcze prawa, lewa noga i wróć z palcami stóp do wewnątrz. Wdech, spójrz przed siebie i na wydechu wydłuż jeszcze bardziej kręgosłup. Możliwe, że krzesło przesunie się trochę do przodu. Stoimy na nogach, nie na rękach. Rękoma nie przesuwamy krzesła do przodu. Jeżeli ci krzesło ucieka cały czas do przodu, to znaczy, że za słabo stoisz na nogach. Mocniej dociąż pięty. Jeszcze 2 oddechy. Długie plecy. Po 2 oddechach spójrz przed siebie i podejdź stopami do krzesła. Odwrócimy się teraz tyłem do krzesła i też staniemy w takiej odległości od krzesła, żebyście mogli chwycić rękoma za poręcz od góry i wyprostować łokcie. Dobrze, to łapiemy rękoma, rotujemy na zewnątrz ramiona, prostujemy kolana i stopy ustawione na szerokość bioder. Teraz skieruj uwagę na swoje ręce, barki i ściągnij lekko łopatki. Wycofaj ramiona. Głowę ustaw nad mostkiem i podnieś klatkę piersiową bez wypychania brzucha. Uda napięte. I przez chwilę przytrzymaj takie aktywne plecy, mięśnie na plecach. Niech mięśnie w okolicach łopatek zbliżą łopatki do kręgosłupa. Ramiona niech się cofną i rozszerzą w prawo i w lewo. Jeszcze 2 oddechy. I rozluźnij. Teraz dobierzcie sobie klocek i jeszcze raz staniemy przodem do krzesła. Klocek wkładamy tutaj między uda w ten sposób i stajemy sobie przed krzesłem w podobny sposób co przed chwilą, tylko stopy mamy węziej. Stańcie w takiej odległości od krzesła, żeby właśnie mogły wam się wyprostować łokcie. Rozszerzcie palce stóp. Spójrzcie na chwilę przed siebie. Wdech. Napieram rękoma na krzesło. I teraz na wydechu ustawiam głowę między ramionami. I ściskając udami klocek, cofam miednicę, a czubkiem głowy pracuję cały czas w przód. I teraz prawa ręka zostaje na krześle, lewą kładę na biodrze. Wdech. Podnieś trochę klatkę piersiową, skręt w lewą stronę. Skręcamy tułów, skręcamy i wracamy. I to samo na drugą stronę robimy. Nogi cały czas pracują. Wdech, podnieś lekko klatkę piersiową i wydech, skręt w prawo. Oddychaj, lewą ręką odpychaj się od krzesła i wróć. I jeszcze raz, druga strona. Wdech, wydech, skręt w lewo i wracamy. Lewa ręka zostaje na krześle, wdech, wydech, skręt w prawo.
i wracamy. Wydłużenie ciała, zegnij kolana i wyprostuj plecy. Wyjmujemy klocek. Usiądźcie na chwilę na krześle przodem do mnie. Jeszcze rozgrzejemy plecki, kręgosłup. I jeszcze raz siadamy na krawędzi krzesła, wysuwamy jeden, drugi pośladek. Troszeczkę szerzej rozstawcie stopy i robimy skłon w prawo, w lewo, wydech, wydech i na chwilę zatrzymaj się po prawej stronie. I teraz sięgnij ręką w prawą stronę po skosie, tak jakbyśmy sięgali po coś. Jeszcze. I wróć do bocznego skłonu i wracamy. I to samo w drugą stronę. Skłon i teraz idź lekko do przodu, doklej miednicę do krzesła i sięgaj ręką po skosie w lewą stronę. Jeszcze chwila, jeszcze dalej na wydechu sięgnij ręką. Wróć do skłonu bocznego, prawy pośladek w dół i wracamy. I teraz mamy skłon i do przodu. Wracasz, skłon i druga strona. I jeszcze raz w prawo. I lewa strona. Bok, skos, bok i wracamy. Połącz stopy, skrzyżuj palce dłoni, wypchnij wnętrze dłoń do góry ramiona, wdech. Rozciągnij ciało i do przodu, odwrotnie skrzyżuj palce dłoni, wdech w górę ramiona i wydłużamy ręce, tułów, do przodu ręce i wystarczy. Odstawiamy na chwilkę krzesło i dobieramy sobie teraz klocek. Jeszcze na chwilę położymy się na klocku lub grubej książce po to, żeby otworzyć, zaktywizować klatkę piersiową. Klocek płaski. Kładę się łopatkami na klocku, łączę nogi, zadzieram palce stóp i następnie kładę głowę na podłodze. Przenieś ręce do góry. Skrzyżuj palce dłoni, wnętrze dłoni wypchnij do sufitu. I teraz oddal ramiona od uszu i zrób taki ruch, no jakbyś chciał wnętrzem dłoni przebić się do sufitu. Łopatkami osadzamy się w tym klocku. Nogi w takiej delikatnej aktywności, palce stóp skierowane do góry, delikatnie podciągnięte rzepki, uda napięte. Z kolejnym wydechem przenieś ręce za głowę. Sięgając tym wnętrzem dłoni w tył, wyprostuj łokcie. I teraz wnętrzem dłoni pracuj w tył, a stopami w przód. Rozciągnij ciało. I podnieś ręce do góry, wdech. Odwrotnie skrzyżuj palce, o jeden przełóż palce w górę lub w dół i znowu. Wnętrzem dłoni przebij się do sufitu, a łopatkami zakorzeniamy się w klocku. Wdech i na wydechu przenieś ręce za głowę. I oddalamy dłonie od stóp, stopy od dłoni. Jeszcze chwilka. Z kolejnym wydechem jeszcze bardziej wydłuż ciało. I na wdechu wracają ręce, połóż je bokiem z prawej i lewej strony, puść ramiona, skrzyżuj nogi, ustaw stopy na zewnętrznych krawędziach, no i pozwól teraz klatce piersiowej się rozszerzyć. Teraz odcinek piersiowy dostaje właśnie taką impuls właśnie do ruchu. Dobrze, odwrotnie skrzyżujcie nogi, druga noga będzie z przodu, czyli aktywujemy przestrzeń odcinka piersiowego.
Oczywiście na ten ruch też reaguje odcinek szyjny i lędźwiowy. Tutaj przypomnę może tą informację, gdyby dla kogoś w tej pozycji, gdyby ta asana, to ćwiczenie byłoby za bardzo wymagające dla odcinka szyjnego kręgosłupa, to w tej pozycji można pod głowę podłożyć koc, tak żeby głowa była trochę wyżej i wtedy to wygięcie jest mniejsze. Ten koc pomaga też w przypadku napięć w dolnych plecach. Dobrze, to teraz podnosimy kolana, rozplączcie nogi, rękoma podnieście głowę, opuszczamy ręce, wysuwamy klocek spod ciała i kładziemy się na chwilkę płasko. Niech ułoży się ciało, odreaguje tutaj tę pozycję, to otwarcie, które przed chwileczką zrobiliśmy. Jeszcze jeden wdech, wydech i przejdziemy teraz do leżenia bokiem. Usiądźcie. Przechodzimy teraz do pozycji stojących. Wstajemy. Znowu potrzebne będzie krzesło. Klocek można na chwilę odłożyć. Ustawcie sobie krzesło po lewej stronie maty. Krzesło może być teraz też ustawione nogami na macie, po to, żeby się ono nam nie ślizgało. Kładziemy ręce na macie, odchodzimy lewą, prawą stopą. Rozstawiamy stopy na szerokość bioder, palce stóp skierujcie do wewnątrz i na wydechu rozciągnijcie kręgosłup. Sięgnijcie pośladkami w tył. Następnie spójrz w stronę krzesła i zrób wykrok lewą nogą daleko w przód. Ustaw stopę po lewej stronie krzesła. I wróć. Jeszcze raz ta sama stopa do przodu. Wdech i wydech. Jeszcze 2 powtórzenia. Ta sama noga. Wdech. Wydech. To samo. Wdech, duży wykrok i wydłużenie. Prawa noga do przodu. 4 powtórzenia. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. I jeszcze jedno powtórzenie. Naprzemiennie. Lewa, prawa noga. Lewa do przodu. Cofasz, wydłużenie i prawa. Cofasz, wydłużenie. Jeszcze raz lewa. Cofamy. Prawa. I jeszcze po jednym powtórzeniu. Lewa, prawa. I prawa. Wydech. Pozostań. Palce stóp do środka. Przenieś ręce na podłogę. Spójrz przed siebie, wdech. I na wydechu rozszerz palce, rozstaw dłonie, ustaw je na opuszkach palców i na wydechu skłon. Jeżeli zginają Ci się kolana, to teraz skrzyżuj przedramiona i pozostań w takiej pozycji ze zgiętymi nogami i luźno puść głowę. Jeżeli możesz wyprostować kolana, to wejdź do pozycji Uttanasany, sięgnij czubkiem głowy w dół. Stoimy na 3 punktach podparcia w stopach, nasada dużego, małego palca, pięta, środek pięty, uda napięte. Zginamy kolana, kładziemy ręce na udach i kręg po kręgu prostujemy plecki. Teraz przygotujcie sobie wałeczek i wałek do jogi połóżcie sobie wzdłuż siedziska na krześle. Stajemy sobie przed krzesłem, odchodzę jedną, drugą nogą, rozstawiam stopy na szerokość bioder i teraz opieram kość łonową biodra na wałku, prostuję kolana, napinam uda i rękoma odpycham się od krzesła. Unoszę mostek, cofam ramiona i patrzę po skosie w górę.
uda napięte. Oddychamy. Nogi aktywne. I teraz rozluźnij pozycję, zegnij kolana, odepnij się rękoma do tyłu, wydech, skłon. I jeszcze raz, idziemy do przodu. Wdech, opieramy biodra na wałku, odpychamy się rękoma, napinamy uda, rotujemy na zewnątrz barki i wracamy. Wydech. I jeszcze raz wdech. I wydech. Ostatnie powtórzenie. Wdech. Wygięcie do tyłu. Uproszczona wersja psa z głową do góry. I wydech. I teraz podejdź stopami w kierunku krzesła. Odwrotnie ułóż sobie teraz wałek. Rozstaw stopy na szerokość bioder. Palce stóp skieruj lekko do środka. Skłon do przodu. Kładę przedramiona na wałku. Opieram czoło na wałku, łokcie. Rozluźniam barki i pozostaję w pozycji uttanasany z podpartą głową. Jeżeli ten wariant z wałkiem jest za wysoki, to możesz sobie zejść niżej i wałek jest niepotrzebny, jeżeli bez problemu sięgasz głową do krzesła. Podciągnij rzepki, zapracuj nogami. Ręce mogą być na przedramionach, mogą być na krześle lub wałku. Jeszcze 2 oddechy. Nogi pracują. A plecy są teraz w rozluźnieniu. Dobrze. Sginamy kolana. Podchodzimy stopami bliżej krzesła. Jeżeli masz wałek na krześle, to go zdejmij. I jeszcze kilka zrobimy rolowań. Podwijamy kość ogonową, rolujemy odcinek lędźwiowy, piersiowy, szyjny i patrzymy przed siebie. I jeszcze raz. Sginamy i prostujemy. I jeszcze raz. Podwijamy kość ogonową, rolujemy plecki. Ostatnie powtórzenie. Dobrze. I wyprostujcie plecy. Zejdziemy sobie teraz niżej do parteru. Dobierzcie sobie teraz pasek. Klocek też w zasięgu ręki niech będzie oraz wałek. Połóżcie się na pleckach. Całe łydki mamy podparte aż do kolan. Dobrze. I dobieramy sobie pasek. Lewa noga zgięta zostaje na krześle, a za prawą piętę przekładam pasek. Supta Patanguszta pierwsza. Wyprostuj kolano, napnij udo, palce prawej stopy skieruj w dół. Lewa noga jest rozluźniona na krześle. Opuszczamy ramiona, barki. I teraz 2 paski przełóż do prawej ręki, lewą rękę przełóż na bok, połóż ją na ziemi w linii z ramieniem. I teraz lewą stopę ustaw na krześle, zewnętrzną krawędź lewej stopy połóż na krawędzi krzesła. I teraz na wydechu prawa noga idzie na zewnątrz. Supta Patanguszta druga, stopa zadarta. Udo prawej nogi napięte, brzuch rozluźniamy. I teraz lewą nogą pracujemy na zewnątrz. Rozluźniamy, rozciągamy teraz przywodziciele. Do góry prawa noga wdech. Połóż lewą łydkę na krześle i zrób 10 małych pogłębień. Jeżeli zgina Ci się kolano, to tym bardziej polecam to ćwiczenie. To trudno, to wtedy ćwiczymy na lekko zgiętej nodze. Jak będziesz praktykować codziennie, co drugi, co trzeci dzień i na przykład będziesz robić te ćwiczenia, to po jakimś czasie ten przykurcz, który jest z tyłu nogi, będzie coraz mniejszy. Dobrze, zatrzymaj.
Prawą ręką chwyć jeszcze raz za 2 paski, lewa ręka w bok, ustawiamy lewą nogę na krześle i na wydechu prawa noga na zewnątrz. Supta Patanguszta druga. Taki wariant trochę inny. Palce stóp na siebie, wydłużaj prawą nogę po wewnętrznej stronie. Niech ona zrobi się długa, długie wewnętrzne udo, kolano, łydka. I do góry noga wdech. Przyciągnij i zmiana. Lewa noga do góry. Zaczynamy od Supta Patanguszty pierwszej. Palce na siebie, barki w dół. Prawa noga rozluźniona na krześle. I poczuj, jak rozciąga się teraz bardziej tył nogi. Sięgnij piętą w górę. Następnie przełóż 2 paski do lewej ręki, prawa ręka w bok, ustaw dłoń w linii z ramieniem, ustaw prawą stopę zewnętrzną krawędzią na krawędzi krzesła i na wydechu skieruj lewą nogę na zewnątrz. Udo lewej nogi napięte. Wydłużam lewą nogę od wewnętrznej pachwiny aż do wewnętrznej pięty. Prawą nogą, prawym udem, kolanem też pracuję na zewnątrz. Brzuch rozluźniony. 2 łopatki i 2 ramiona leżą na ziemi. Może być tak, że prawa strona ciała będzie chciała się odrywać, uciekać do góry. Nie pozwalamy jej na to. Do góry noga wdech. Ustaw prawą nogę na krześle. Obie ręce łapią za pasek i robimy kilka pogłębień. Na wydechu lekko przyciągnij nogę i puść. Przyciągnij i puść. Wydech, wydech. Dobrze, zatrzymaj. 2 paski przełóż do lewej ręki, prawa ręka w bok. Ustaw prawą nogę, wdech, wydech, lewa noga jeszcze raz na zewnątrz. Sięgnij podeszwą stopy lewej w dal. Rozluźniony brzuch. I podnosimy nogę. Prawą kładziemy. Przyciągnij troszeczkę mocniej lewą nogę w kierunku twarzy i opuszczamy. Dobrze, przekręcamy się na boczek i siadamy. I słuchajcie, teraz usiądziemy sobie na klocku przed krzesłem. W zasięgu ręki mamy pasek i w zasięgu ręki mamy wałek. Dużo sprzętu. Usiądźcie na klocku. Można wysunąć jeden, drugi pośladek. I teraz usiądźcie w takiej odległości od krzesła, żeby można było rękoma sięgnąć do nóg od krzesła. No i teraz zróbcie sobie taki test jeszcze. Czy możecie położyć ręce na siedzisku? Jeżeli nie, to rękoma łapiemy za krzesło od zewnętrznej strony za nogi, te bliższe lub dalsze, ale to za chwilę. Dobrze, palce stóp na siebie, wysuwamy jeden, drugi pośladek, podciągamy rzepki, prostujemy plecy i teraz chwyć rękoma za te nogi od krzesła, które są bliżej ciała. Zrotuj ramionka na zewnątrz, ściągnij lekko łopatki i urośnij. I to jest pierwszy wariant. Można do niego zawsze wrócić. Drugi, łapię rękoma te nogi, które są dalej od ciała. I jeżeli możesz, połóż ręce na siedzisku krzesła i unieś mostek. Wybierzcie sobie któryś z tych 3 wariantów. Zgięte ręce, wyprostowane na tych nogach od krzesła, które są dalej od ciała, lub ręce na siedzisku. Ramiona na zewnątrz, mobilizujemy kręgosłup do akcji, barki, nogi też w aktywności. Dobrze, i rozluźnij. I teraz kładziemy sobie wałek lub jakąś poduchę na łydkach
I przekładamy pasek za nasady palców. I teraz tak, wyprostuj łokcie, cofnij barki i wydłuż kręgosłup. Wdech i na wydechu idę rękoma po pasku do przodu, rozchylam łokcie, ciągnę cały czas za pasek, uda trzymam w napięciu i kładę sobie ręce na wałku. I teraz robimy skłon do przodu. I możecie zrobić skłon do przodu, łapiąc rękoma za stopy i czubkiem głowy sięgamy w przód. Można sobie w ten sposób podeprzeć głowę. Kładę dłoń na dłoni, opieram sobie czoło i pozostaję w skłonie. Jeżeli nie możesz zrobić takiego skłonu jak ja teraz, to możesz pozostać z tym wariantem z paskiem, gdzie rękoma ciągnę za pasek i pochylam ciało do przodu tyle, ile mogę. Kolana wyprostowane. Każdy niech wybierze sobie swój wariant. Poczuj, jak w tej pozycji rozciągają Ci się tyły nóg. Z kolejnym wydechem rozluźnij jeszcze bardziej plecy. Poczuj, jak pośladki są osadzone w tym klocku, na którym siedzą. Zamiast klocka może być też koc. I rozluźnij ramiona. I weź jeszcze jeden wdech. I na wydechu rozluźniaj nogi, tyły nóg, plecy, barki. I jeszcze jeden wdech. I wydech. Prostujemy plecy. Zdejmujemy wałek. I jeszcze raz rękoma łapiemy w ten sposób krzesło, w ten lub od góry. Jeśli macie ten trzeci wariant, ten, który ja teraz robię od góry, spróbujcie podejść do siebie jeszcze trochę dłońmi, po to, żeby mocniej jeszcze zbliżyć do siebie ramiona, żeby jeszcze bardziej otworzyć przestrzeń klatki piersiowej. I urośnij. Wdech. Wydech. I jeszcze jedno powtórzenie. Wdech. I wydech. Rozluźniamy. Zegnij nogi. I na chwilkę zrób skłon do przodu. Stopy razem, kolana szerzej, skłon w przód. Dobrze, przenieś ręce w okolice kolan i kręg po kręgu wyprostuj plecy. No dobrze, kochani, to teraz jeszcze raz wstaniemy i przejdziemy do kolejnej asany stojącej. Jest to Parshvottanasana, jeszcze tej asany Was nie uczyłam. Potrzebne będzie krzesło. Ustawcie krzesło na chwilę jeszcze siedziskiem, tym oparciem do siebie. Krzesło stoi na macie po to, żeby się nam nie ślizgało. I teraz zobaczcie. Prawą nogą idę do przodu, a lewą do tyłu. Jestem w takim większym wykroku. Odległość między nogami, tak jak w pozycji trójkąta. Prawa stopa jest z przodu w linii z biodrem i z tyłu lewa stopa jest też w linii z biodrem, palcami skierowana lekko na zewnątrz. Ustawiam biodra równolegle do krzesełka, kładę ręce na biodrach, unoszę mostek, ściągam łopatki, wdech, napinam uda i na wydechu robię skłon do przodu. Stoję na nodze z tyłu, kładę jedno, drugie przedramię na krześle i pozostaję w skłonie. Miednicą pracuję w tył, czubkiem głowy pracuję w przód. Dobrze, wyprostuj plecy. Dostaw lewą nogę do prawej, prawa w tył, przejdź do wykroku, lewa stopa w linii z biodrem, z tyłu prawa stopa też w linii z biodrem, palcami skierowana lekko na zewnątrz. I tu też dokręć bioderka, połóż ręce na biodrach
Ściągnij łopatki, unieś mostek, wdech, wydech, skłon. Kładę jedno, drugie przedramię na krześle. Opieram czoło na górnym przedramieniu. Chowam łopatki i stoję na takich wydłużonych, aktywnych nogach. Aktywnych, czyli napiętych w udach. Chowam łopatki. Miednicą pracuję cały czas w tył, a czubkiem głowy w przód. Spokojny oddech. Poczuj oddech w ciele, w płucach, w gardle, w nosie i do góry wdech. Odwrotnie ustawimy teraz krzesło siedziskiem do siebie. Dłonie są na krześle. Prawa noga z przodu, lewa z tyłu. W ten sam sposób ustawiamy stopy. Stopy w linii z biodrami. Ustawiamy bioderka. Odpychamy się rękoma od krzesła. Unosimy mostek. Wdech. Poczuj, że plecy są aktywne oraz nogi. I teraz na wydechu przenieś sobie dalej do przodu ręce. Po to, żeby bardziej wydłużyć jeszcze linię tułowia i nóg. I jeżeli dla Was ta pozycja jest już za mocna, tam mocno ciągną nogi, może plecy, możecie zostać sobie na tym wariancie i leciutko zgiąć łokcie. Jeżeli możecie, schodzimy jeszcze niżej. Łokcie i przedramiona kładziemy na krześle. I cały czas wydłużam brzuch, wydłużam mostek. Lub schodzimy jeszcze niżej, opieramy czoło na przedramionach. Miednica w tył, czubek głowy w przód, chowaj łopatki, rozszerzaj ramiona. Poczuj, że stoisz na nogach, nie na rękach, nie opierasz się teraz na rękach tutaj, tylko nogi nas trzymają w tej pozycji. Unosimy głowę, ręce, dostawiamy lewą nogę do prawej, prawa noga w tył i Parśvottanasana na drugą stronę. Ustaw bioderka w linii, odepchnij się rękoma od krzesła, unieś mostek i na chwilę pozostań. I teraz idź rękoma trochę dalej, cofając miednicę. Miednica w tył, czubek głowy w przód. Oddychamy. Długie tyły nóg, długi brzuch, długi mostek, chowamy łopatki. Zostajesz na tym wariancie lub opuszczasz niżej ręce, kładziemy przed ramiona i cały czas cofam miednicę. Szczególnie lewy pośladek. Cały czas moje stopy są w kontakcie z matą, z ziemią. I kolejny wariant, opieramy czoło na przedramionach i oddychamy. Poczuj, że stoisz, zostańcie w tej pozycji, że stoisz na nodze tej tylnej, że ta tylna noga doklejona jest do maty, szczególnie jej pięta, a nogą z przodu odpychasz się od maty. Tak jakbyście chcieli cofnąć całą nogę do biodra. O. Dobrze, podnosimy głowę, wdech, cofnij nogi, połącz stopy, wydech, skłon, spójrz w kierunku krzesła, wyprostuj kolana, napnij uda, ręce na podłogę, wydech, Uttanasana, łokcie na zewnątrz, ciężki czubek głowy. Chowaj łopatki. Drugi wariant, pozostajesz w tej asanie lub opierasz czoło na krześle, na rękach, które są na krześle. Jeżeli ten wariant, który przed chwileczką pokazywałam, jest za trudny, to ręce na krześle. Jeszcze 3 oddechy. Uttanasana. I jeszcze spokojniejsza głowa, rozluźnione oczy, rozluźnione szczęki. Skłony do przodu są asanami, które wyciszają system nerwowy naszego ciała. Wygięcia do tyłu bardziej nas pobudzają. Dobrze, zegnijcie teraz kolana i wyprostujcie
plecy. Przejdziemy teraz do kolejnej pozycji, już do asany, która będzie nas wyciszała. Potrzebny jest wałek. Potrzebny jest wałek. Może być też koc. Gdyby wygięcie na tym wałku było dla Was zbyt wymagające, to wtedy podłóżcie sobie pod stopę koc. O, w ten sposób. Ja może pokażę, w razie czego ten wariant najpierw taki delikatniejszy, łatwiejszy. Tu będzie tułów, miednica, a tu będą stopy. I zobaczcie, Setu Bandha Sarvangasana, asana, którą ja bardzo osobiście lubię. Kładziemy się pleckami na wałku, obejmuję rękoma wałek i jednym ruchem zjeżdżam ramionami jak najbliżej wałka na ziemię. Tutaj w tej pozycji nie powinno się kręcić głową, tak więc już tego nie robię. Podwijam pod siebie ramiona, dociskam ramiona do podłogi i teraz kładę jedną piętę, drugą piętę na kocu. Na kocu, gdy mamy nogi, to jest wariant dla dzisiejszych niedyspozycji, miesiączek, lub dla osób, które czują duże napięcie w plecach, na przykład w odcinku lędźwiowym. Podwinięte ramiona, ramionami odpycham się od podłogi, prostuję kolana, napinam uda i stopami pracuję w przód. Czyli ta pozycja jest aktywna. Ona może z zewnątrz wygląda tak, że po prostu sobie leżymy na tych pomocach, ale my wewnątrz ciała cały czas pracujemy. Cały czas odpychamy się rękoma od ziemi, mobilizujemy klatkę piersiową, mostek do tego, żeby się uniosły. Pracuję cały czas nogami. Uda są napięte i wydłużam nogi przez cały czas. I teraz zróbcie jeszcze jeden ruch. Czoło. Energię mózgu skierujcie w stronę mostka, serca. I skierujcie wzrok właśnie tutaj w stronę klatki, w stronę środka klatki piersiowej, w stronę serca. Rękoma cały czas pracujcie i nogami. Rozluźniamy brzuszek. Można też zamknąć oczy. Jak zamkniesz oczy, to ten wzrok jest skierowany na środkową część klatki piersiowej. Setu Bandha Sarvangasana. I teraz poczuj, jak w tej pozycji, w tej asanie inaczej przepływa powietrze przez gardło. Wdech i wydech jest przez nos. I poczujcie, jak inaczej oddycha właśnie to ciało, jak inaczej to powietrze, trochę inaczej przepływa przez przestrzeń gardła. Długie nogi, aktywne ramiona, ręce ciągną matę w kierunku stóp. A mózg skierowany jest w stronę serca, a serce skierowane w stronę mózgu. Dwa oddechy. Jeszcze wyżej mostek. Doskonale. Zginamy kolana, otwieramy oczy i zsuwamy się z wałka na prawą stronę i siadamy. Odkładamy wałek i koc,
Dobieramy sobie jeszcze raz krzesło i klocek. Krzesło stawiamy na macie. Jeżeli dzisiaj masz niedyspozycję, to nie będziesz używać klocka, położysz się na plecach i po prostu położysz łydki na krześle. Na brzuchu można sobie położyć na przykład wałek, po to, żeby rozluźniało się podbrzusze. Reszta osób ustawia stopy na krawędzi krzesła i pod kość krzyżową podkładamy sobie klocek średni lub wysoki. Wybierzcie wariant średni lub wysoki klocek. Po podłożeniu klocka mocno podwijamy pod siebie ramiona i kładziemy ramiona na ziemi. Odpychamy się całą linią rąk od podłogi. Z tego docisku rąk do podłogi unosisz mostek w kierunku czoła. I teraz lewa noga w górę. Prawa noga zostaje na krześle, a nasadami palców lewej stopy sięgnij do sufitu. I pozostań. Cały czas odpychaj się ramionami od ziemi. Dobrze, zmiana, druga noga. Lewą stawiam na krawędzi krzesła, prawa noga w górę. I teraz nasadami palców prawej stopy sięgnij do sufitu. Ręce przez cały czas odpychają się od podłogi. Cały czas jest praca w barkach. Długi tył szyi. Spokojny oddech, wdech i wydech. Miękkie czoło, oczy. I opuszczamy nogę. I możesz zostać sobie na tym wariancie, teraz tymi zgiętymi nogami, lub odrywamy stopy od krzesła i podnosimy je do pionu. Kąt 90 stopni. I tutaj przypomnę, jeżeli nie możesz wyprostować nóg i ustawić ich pod tym kątem 90 stopni, tylko nogi są zgięte gdzieś tam, to koniecznie oprzyj nogi na krześle i pozostań w tym wariancie, po to, żeby nie obciążać pleców, kręgosłupa. Można spróbować jeszcze mocniej podwinąć ramiona pod siebie. I sięgamy nasadami palców w górę. Wzrok skierowany na klatkę piersiową. W ten sposób wyciszamy jeszcze bardziej mózg. Poczuj, jak oddycha właśnie klatka piersiowa, płuca. Poczuj, jak rozluźnia się brzuch. Krew z nóg spływa do miednicy. Bardzo fajnie tym ćwiczeniem właśnie działamy na krążenie, poprawę krążenia. Dobrze, zegnij jedną nogę, drugą postaw na krześle. Wysuń ramiona, odepchnij się stopami od krzesła, wyjmij klocek i połóż plecy na macie. Odkładamy klocuszek. Przesuwamy się bliżej krzesła. Możecie też dobrać sobie teraz. No właśnie, podłożymy sobie pod głowę jeszcze koc, a na brzuchu położymy wałek. I to jest bardzo fajny wariant dla osób, które chcą, żeby jeszcze bardziej odpoczęły plecy, szczególnie dolne. Ręce po bokach ciała, rozluźnione nogi na krześle. Jeżeli czujesz, że już wygodnie leżysz, że już ciało się ułożyło i jest mu wygodnie, to zamknij oczy. I też po zamknięciu oczu możesz jeszcze się tak trochę poprzechylać w prawo,
w lewo, poczuj jak to ciało się porusza od wewnątrz, wepchnij ramiona w jedną, w drugą stronę. Niech się przykleją okolice łopatek do ziemi. Lekko rozchylamy usta, zęby. Niech rozluźni się szczęka. I poczuj, jak jeszcze bardziej rozluźnia się Twoja głowa i ciężar głowy opada na koc. Broda jest delikatnie skierowana w stronę gardła. Poczuj, jak w taki przyjemny sposób przepływa przez gardło powietrze w dół i w górę. Wdychane i wydychane powietrze. I możesz wyobrazić sobie teraz sieć naczyń krwionośnych w ciele, przez które przenoszona jest właśnie, przepływa krew. Na wdechu dostarczamy ciału tego życiodajnego tlenu, odżywiamy to ciało, a na wydechu ciało oddaje już to zużyte powietrze i wydalamy produkty przemiany materii, wszystko to, co już ciału nie służy. I możecie sobie wyobrazić, jak teraz wewnątrz ciała te tysiące, miliony, biliony połączeń, naczyń, naczynek, jak one są drożne, jak przepływa ta krew. I poczujcie, jak w tym ciele dużo się dzieje. My na zewnątrz tego nie widzimy, ale ta krew cały czas jest pompowana. I sieć naczyń krwionośnych jest zajmuje całą powierzchnię naszego ciała. Dłonie, stopy, głowę, cały tułów, nogi, ręce, szyję. I wyobraźcie sobie, jak te właśnie przepływająca krew z tym życiodajnym tlenem, czystym powietrzem, przenosi właśnie ten tlen do każdej komóreczki ciała. I zasilany jest cały organizm tlenem. A na wydechu oddaje na zewnątrz wszystkie produkty przemiany materii. To, co ciało zużyło, to, czego już nie potrzebuje. Jeszcze bardziej rozluźnione nogi, jeszcze bardziej rozluźnione plecy, ręce i jeszcze bardziej rozluźniona głowa, twarz. I z tak dotlenionym ciałem, komórkami, narządami podziękujcie sobie za praktykę. Świetna robota. Otwieramy oczy. Wdech, wydech, trochę głębszy. Jeszcze jeden głęboki wdech. Nosem, wydech ustami. Zdejmujemy wałek lub poduszkę z brzucha. I poczuj też teraz, jak inaczej się oddycha, jak zdejmiemy to małe obciążenie z ciała. Możliwe, że jest odczuwane teraz rozluźnienie w przestrzeni właśnie przepony brzucha. Dobrze, poruszajcie stopami, rękoma. Zsuwamy nogi z krzesła, przekręcamy się na bok i przechodzimy do pozycji siedzącej.
Dziękuję za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że Wam się fajnie ćwiczyło. Tematem dzisiejszych zajęć były asany wysokie, szczególnie Parśvottanasana, w której rozciągaliśmy nogi, osadzaliśmy je w ziemi, w podłodze, w macie oraz na podstawie tych osadzonych nóg wydłużaliśmy kręgosłup, wydłużaliśmy cały tułów. Mam nadzieję, że czujecie się dzisiaj wyżsi, bardziej rozluźnieni. Zapraszam do codziennej praktyki, sięgajcie po tą lekcję kiedy chcecie, a my widzimy się na kolejnym nagraniu. Do zobaczenia.